Cześć! W tym filmiku pokażę, w jaki sposób można wydrukować mapę z QGIS-a. Tak więc, gdy już zakończyliśmy naszą analizę, no to możemy sobie przejść do takiej stylizacji warstwy. Dobieramy sobie kolory tak, żeby to było w miarę czytelne. I jeżeli powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni z tego efektu, jaki osiągnęliśmy, no to możemy przejść do eksportu naszej analizy przestrzennej. Ja tutaj jeszcze na warstwie budynki zrobiłem sobie coś takiego, że dla wartości no pisałem, że w legendzie będzie wyświetlać się taka wartość, a dla wartości jest będzie się coś takiego wyświetlać. Mamy już to zrobione i powiedzmy chcemy zrobić sobie szybki wydruk taki, powiedzmy, że jeszcze zmienimy sobie trochę krycie tej mapy, zmienimy sobie kolor na czarno-biały. To generalnie najszybszy sposób na wydruk mapy z QGIS-a to jest kliknięcie na projekt, import, eksport, eksportuj mapę jako obraz. I to nam się zapisze to, co mamy w widoku obecnym. Ale możemy to sobie jeszcze troszeczkę podrasować. Jak klikniemy sobie na widok, to mamy panel dekoracji i możemy dodawać sobie różne tytuły typu analiza i to nam się wyświetla teraz tutaj na górze. Można to sobie edytować w różny sposób. Powiedzmy, że ja sobie zmienię czcionkę, pogrubię, powiększę, położenie, lewa góra. Zmienimy sobie rozmiar trochę. Tutaj można też ustawić, czy to ma się zawijać, czy nie. Jaki ma być margines. Powiedzmy 3 mm marginesu. Jeszcze powiedzmy, że dodamy sobie podziałkę. A wyświetla nam się podziałka, tylko ona jest tam gdzie tytuł, więc dobra, powiedzmy, że tak. I jeszcze możemy dodać sobie na przykład strzałkę północy. Zastosuj. Zmienimy sobie jeszcze położenie tej strzałki północy na prawa góra. I też odsuniemy sobie te tam 3 mm. Tak samo zrobimy z podziałką. No i jeżeli jesteśmy zadowoleni, no to klikamy eksport, eksportuj jako obraz. Zasięg widoku mapy. Damy sobie, skala jest taka, dajmy tutaj sobie 80 000. Wszystko nam się ładnie mieści. Zmienimy sobie rozdzielczość na 300 dpi i teraz możemy to zachować. I tutaj nawet jeżeli mamy to zaznaczone dołącz informację o georeferencji, to nawet jeżeli zachowamy to jako JPEG albo PNG, to informacja o georeferencji będzie zachowana w oddzielnym pliku. Więc w taki sposób się prezentuje wydruk zrobiony z okna mapy. A teraz pokażę, w jaki sposób można wydrukować mapę poprzez układy wydruku. Więc tworzymy sobie nowy wydruk, nazywamy go na przykład analiza przestrzenna i otwiera nam się taka biała kartka. Pierwsze co, to klikamy właściwości strony i tutaj możemy sobie zmienić rozmiar. Później możemy dodać sobie prowadnice. Prowadnice to są takie obszary, które mogą nam wyznaczać położenie pewnych elementów. Ja najczęściej stosuję te prowadnice przy ustalaniu obszaru zadrukowania, ponieważ musimy pamiętać, że drukarki nie działają w taki sposób, że zadrukują nam zawsze wszystko do krawędzi, tylko zawsze muszą zostawić trochę spadu, więc no nie powinno się zamieszczać informacji na samych krawędziach papieru, ponieważ może nam drukarka uciąć po prostu to i się nie wydrukuje. Więc już jak mamy ustalony papier, prowadnicę, to tutaj z tego paska po lewej stronie wybieramy sobie tą ikonkę, mapa i po prostu przeciągamy na cały obszar
i nam się pokaże to w takiej formie. Możemy sobie ustawić skalę na 90 000, zobaczymy, czy będzie dobrze. No trochę nam ucina, więc 100 000 damy. Tutaj przez wybranie takiego nawigatora, tej ikonki, możemy sobie przesuwać naszą mapę, tak żeby ją, powiedzmy, dostosować do tego, w jaki sposób ma być wyświetlana. Ja powiedzmy, że będę chciał tak, bo po prawej stronie chcę mieć legendę. Legendę dodajemy tą ikonką. Też przeciągamy. Legenda może działać w taki sposób, że jak mamy to zaznaczone aktualizuj automatycznie, no to jak zmienimy coś w projekcie, to ona się zaktualizuje tutaj. I to chodzi o dodawanie nowych warstw, bo nazwy zmieniają się jakby automatycznie, nawet bez, nawet jak to jest odznaczone. Tutaj zrobimy sobie coś takiego, że dodamy sobie gwiazdkę w tym miejscu i później damy zawijaj tekst na gwiazdce. I wtedy w tym miejscu, gdzie była gwiazdka, tekst nam przeskakuje od razu do nowej linijki. Możemy usunąć sobie to OSM standard, dać sobie to mniej więcej tutaj, dodać sobie tytuł, legenda, zmienić powiedzmy czcionkę, dodajmy sobie tło, żeby to wyglądało w miarę. No i dodajemy sobie resztę elementów mapy, czyli podziałkę liniową sobie dodamy. W tym miejscu na przykład dodamy sobie strzałkę północy. Dodamy sobie tytuł. Tytuł na przykład może w tym miejscu być jakiś taki mały. No i okej, powiedzmy, że chcemy, żeby to wyglądało w taki sposób i jesteśmy z tego zadowoleni. Przesuniemy sobie mapę jeszcze tutaj, tak żeby nam nic nie ucięło, nic nam nie zasłaniało. Jeszcze jedną rzeczą, którą możemy sobie dodać, to tu prostokąt. Przeciągniemy sobie go pod naszą legendę i pod nasz tytuł. A robimy to ze względu na to, że czasami może się zrobić coś takiego, że tutaj pomiędzy tymi elementami zrobi się taka minimalna przerwa i to po prostu nieładnie później wygląda na wydruku. Więc żeby temu zaradzić, możemy dodać sobie taki prostokąt jakby pod. I to już będzie fajnie wyglądało wtedy. Więc jak już jesteśmy, powiedzmy, zadowoleni z takiego efektu, no to tu mamy 3 opcje eksportu, jako PDF, jako SVG albo jako obraz. No powiedzmy, że wyeksportujemy to jako PDF. To nas pyta o różne opcje, na przykład czy kompresję obrazu można robić stratną czy bezstratną, czy zapisywać jako wektor. No i dajmy, że zachowaj. I możemy też zapisać to jako tak samo jako obrazek. Też sobie ustalamy rozdzielczość. W tym filmiku pokazałem metody na wydrukowanie mapy z cookiesa. Dziękuję za uwagę, cześć.